czujemy się tutaj rzeczywiście jak na Karaibach. Ktoś podpowiedział Belizyjczykom braki, truchła. A jaki był Meksyk? To, co nam się najbardziej podobało w Meksyku. Zagrożenia pod względem bezpieczeństwa, chorób psychicznych, bezpieczeństwa medycznego. Połowa tej szklanki Belize często postrzegany jest bardziej jako kraj karaibski, wszak mają bardzo podobną historię do krajów z Karaibów. Kultura to prawda bardziej odzwierciedla Amerykę Centralną, natomiast już ludzie mieszkający tutaj, czyli przede wszystkim metysi i kreole oraz urzędowy język angielski sprawiają, że czujemy się tutaj rzeczywiście jak na Karaibach. Sklep, w którym obecnie się znajdujemy, prowadzony jest przez Afroamerykańczyka, który przyśpiewa i dziękuję wszystkim klientom za wsparcie lokalnej społeczności. A muzyka w tle bezcenna. Czujemy się jak na Karaibach. Parę słów o Belize, do którego właśnie wjechaliśmy. To, co nas zaskakuje na samym początku, to fakt, że drogi są bardzo równe. Spodziewaliśmy się, że drogi będą gorszej jakości niż w Meksyku. Natomiast na ten moment trzeba powiedzieć, że drogi są bardzo równe, szerokie, z szerokim poboczem. Co spotkaliśmy, jest dalekie od tego, czego oczekiwaliśmy. A mówiono nam, że jakość dróg będzie kiepska. Mówiono nam, że w końcu pozbędziemy się problemu progów zwalniających. Niestety ktoś podpowiedział Belizyjczykom, żeby zrobili sobie progi zwalniające i najczęściej robią je przy przystankach autobusowych. Także nasza największa nadzieja niestety legła w gruzach. Po miesiącach spędzonych w Meksyku i ciągłym zwalnianiu do progów zwalniających w końcu odetchnąć. Niestety nic bardziej mylnego. Pierwsze wrażenia o Belize to też fakt, że wracamy do systemu carskiego, czyli ograniczenia prędkości są w milach. Sprzedawane paliwo jest w galonach, a odległości podawane również w milach. O, tutaj spotykamy próg zwalniający. Oczywiście po prawej musiał być przystanek. Że już nie mogę się doczekać kolejnych progów zwalniających. Wszystko w Belize jest po angielsku. Wszak kiedy hiszpańscy konkwistadorzy zdobywali tereny obecnej Ameryki Centralnej, część z terenów została przejęta przez Brytyjczyków, którzy osiedlili teren właśnie na obecnych terenach Belize, a ówczesnych terenach północnego Hondurasu. W ogóle Belize to stosunkowo młody kraj, gdyż swoją niepodległość uzyskał dopiero w 1981 roku. Samo Belize leży na południe od Meksyku oraz na wschód od Gwatemali. Ten niewielki kraj ma dostęp do Morza Karaibskiego i będziemy je przemierzać przez najbliższe dni. To, co nas również zaskakuje, to bardzo duże wpływy Amerykanów, gdyż to, co obserwujemy, jeżeli chodzi o znaki drogowe, to fakt, że są one zazwyczaj opisowe. W momencie, kiedy widzimy jakiś znak mówiący o zakazie wyprzedzania w danym miejscu, jest on opisowy. Odwrotnie niż w Polsce, gdzie mamy znak przekreślający dwa pojazdy, a czerwona obwoluta określa zakaz. W tym przypadku, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, mamy kwadratowy znak z napisem Do Not Pass, czyli nie wyprzedzać. Albo inny przykład, kiedy jest ograniczenie prędkości, to zamiast liczby w okrągłym znaku jest napisane speed limit i
liczba, z jaką prędkością maksymalną możemy się po danym odcinku poruszać. To, co również przypomina nam Stany Zjednoczone, to autobusy. Żółte autobusy szkolne, które tutaj wykorzystywane są jako autobusy miejskie, a może nawet nie miejskie, a bardziej międzymiastowe. Być może są sprzedawane tutaj jako wykorzystane w Stanach, a tutaj znajdują swoje drugie życie. Na ten moment Belize wygląda nam na bardziej uporządkowany niż Meksyk. Sam fakt tego, że drogi są dobrej jakości, są stosunkowo szerokie, z szerokim poboczem, a same zabudowania daleko znajdują się od samej ulicy. Także sprawia to wrażenie względnej czystości. Natomiast już same samochody niestety takiej estetyki nie posiadają. Spotykamy bardzo dużo róbci, bardzo dużo samochodów, które już nie funkcjonuje, jakieś na poboczach, wraki, truchła i inne pojazdy. Także motoryzacja tutaj od razu jawi nam się gorszą niż ta, którą spotkaliśmy w Meksyku. A jaki był Meksyk? Podsumowanie robimy dopiero teraz, gdyż nie chcieliśmy go robić, zanim nie opuściliśmy terytorium Meksyku. Meksyk, który z początku jawił nam się jako bardzo niebezpieczny, oczywiście zanim do niego wjechaliśmy. Naczytawszy się dużej ilości negatywnych informacji odnośnie bezpieczeństwa w Meksyku, zastanawialiśmy się, czy w ogóle tutaj wjeżdżać. Okazało się, że nie taki diabeł straszny. Przez dokładnie 3 miesiące podróży, bo sprawdziliśmy nasze stemple w paszporcie, okazało się, że byliśmy w Meksyku dokładnie 3 miesiące. No ja byłam 3 miesiące i 1 dzień. Ania była 3 miesiące i 1 dzień, gdyż nieprawidłowo wstemplowali jej datę wjazdu do paszportu, a prawda była taka, że przekroczyliśmy granicę jako jedni z pierwszych i celniczka zapomniała przemianować datownika na nową datę, stąd Ania była w Meksyku 1 dzień dłużej, ale fakt jest taki, że wjechaliśmy 24 października i wyjeżdżamy 24 stycznia. Także dokładnie 3 miesiące spędziliśmy w Meksyku, a planowaliśmy zaledwie miesiąc. To, czego nie doceniliśmy, to fakt, że Meksyk jest tak ogromnym krajem, jest tak zróżnicowanym krajem. Osobiście to, co nam się najbardziej podobało w Meksyku, to właśnie jego zróżnicowanie. Kraje, które najbardziej wspominam jako najciekawsze do zwiedzania, to te, w których można było doświadczyć różnych atrakcji, różnych doświadczeń. Jadąc od początku, gdzie wjechaliśmy na półwysep kalifornijski Baja California, na którym spędziliśmy niesamowity miesiąc. Baja California to w zasadzie pustynia, u wybrzeży których można zarówno spotkać wykluwające się żółwie, jak i pływać z rekinami wielorybimi, ale również uprawiać sporty typu kitesurfing, zobaczyć niezliczone dzikie plaże i po prostu doświadczać rajskiego życia na pustyni. Po przekroczeniu kanału, gdzie przepłynęliśmy z La Paz do Mazatlan, Właśnie dojechaliśmy do miejsca, z którego będziemy odpływać z La Paz do Mazatlan. Jesteśmy w miejscu, gdzie już czeka nasz prom. Słuchajcie, jak ktoś ma klaustrofobię, to współczuję. dotarliśmy na Śródlądzie i tam naszym pierwszym kierunkiem było miasto Tequila. Kolejna unikatowa rzecz, czyli możliwość zobaczenia pól agawy, w których zyskuje się miąższ do stworzenia tequili. Zobaczyliśmy destylarnię tequili, ale również niesamowite pola agawy. Następnie pojechaliśmy do miast Guanajuato i San Miguel de Allende. Niesamowite miasta z zabytkową starówką, która przypadnie do gustu zarówno Amerykanom, jak i Europejczykom, gdyż te posiadają bardzo dużo butikowych sklepików i fajnych restauracji, w których można przyzwoicie zjeść. A same rokowane centra miast
są bardzo unikatowe, również w obszarze samego Meksyku. Następnie pojechaliśmy do Tolantongo, naturalnych źródeł, wyglądających troszkę jak kaskady w Pamukkale w Turcji. I tam znaleźliśmy gorących, naturalnych kąpieli, naturalnie gorących wodach oraz zwiedzaliśmy jaskinie. Następnie nasz kierunek został obrany w okolic Mexico City, gdzie lądowaliśmy w mieście Teotihuacan, a tam oglądaliśmy piramidy Majów zlokalizowane na północy tegoż miasta. Następnie podążaliśmy w kierunku miasta Puebla, czyli miasta, które konkuruje w Meksyku o prym tradycji, kultury meksykańskiej z miastem Oaxaca, a stamtąd już dalej kierowaliśmy się na północny w kierunku Półwyspu Jokatańskiego. Sam Półwysep Jokatański jest zróżnicowany jak niemalże żaden inny. Cenoty. Obowiązkowym wyposażeniem, jak już wcześniej rozmawialiśmy, jest kamizelka właśnie. Ruiny Majów, w tym wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Chichen Itza, rajskie Cancun wraz z Tulum, które prześcigają się w ilości odwiedzających z Europy. Do tego rozlewiska Rio Lagarto, z którym można zobaczyć rezerwat biosfery 400 ptaków, flamingów różowiutkich, jak te, które znamy z folderów. Meksyk był niesamowicie barwny i zróżnicowany i strasznie nam się podobał. A to, czego baliśmy się najbardziej, czyli bezpieczeństwo, nie było ono zagrożone w nawet jednej chwili przez cały nasz pobyt. Oczywiście zachowywaliśmy podstawowe środki bezpieczeństwa, to znaczy nie podróżujemy nocą, nie wychodzimy po zmroku na miasto, śpimy na oficjalnych kempingach, które są na noc zamykane. Nie szukamy problemów, to znaczy nie szukamy dealerów sprzedających zakazane środki. Nie poruszamy się nocą do dziwnych klubów. Także taki zdrowy rozsądek połączony z świadomością tego, co tutaj się dzieje, pomógł nam bezpiecznie ten kraj przebyć. I wszystkim tym, którzy zastanawiają się, czy w Meksyku jest bezpiecznie, muszę powiedzieć, że zachowując podstawowe środki bezpieczeństwa, ale również, co trzeba na pewno wspomnieć, omijając najbardziej niebezpieczne dzielnice, to znaczy i regiony. To znaczy region Sinaloa, w którym obszarze i regionie obecnie toczą się walki o przywództwo po niedawnym pojmaniu kolejnego z synów El Chapo. Takie walki zawsze się odbywają po pojmaniu kolejnego barona i króla karteli. I rzeczywiście tamten region jest bardzo niebezpieczny do tego stopnia, że szkoły są częściowo zamknięte, sklepy, nawet te duże zamykane przed zmrokiem. Natomiast, żeby to sprawdzić, zawsze śledzimy bieżące informacje na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nie tylko polskiego, ale przede wszystkim amerykańskiego. Do tego śledzimy wskazania na stronie internetowej Travel Risk Map, na której można sprawdzić zagrożenia pod względem bezpieczeństwa, chorób psychicznych oraz również bezpieczeństwa medycznego, no bo można na przykład mieć problem z dostępem do lekarza. Ponadto śledzimy również grupy facebookowe podróżników takich jak my, którzy przebyli już tę drogę, którzy znają bieżącą sytuację w trakcie podróżowania, na przykład Mexico on the Road albo Pan American Highway Association na Facebooku. To grupy facebookowe, w których podróżnicy tacy jak my wymieniają się bieżącymi doświadczeniami. Dodatkowo na niezliczonych kempingach rozmawiamy z ludźmi o bieżącej sytuacji, którzy podpowiadają nam, gdzie iść, gdzie nie iść, gdzie nie jechać. Stąd wiemy też, jak poruszać się po danym kraju. Te wszystkie rzeczy pomagają bezpiecznie podróżować, więc nie zawsze warto wierzyć mediom, które przekazują nam zawsze te najgorsze informacje odnośnie bezpieczeństwa w danym kraju, gdyż niejednokrotnie jest to powiązane z próbą wywarcia nacisków na rząd, dajmy na to meksykański, żeby uregulował bądź wprowadził jakieś prawo, a
mówienie o Meksyku w sposób negatywny, dajmy na to w Europie, może przyczynić się do zdecydowanego ograniczenia ilości turystów odwiedzających ten kraj. Meksykańskiemu rządowi na pewno nie jest na rękę. Także wszystkim zastanawiającym się, czy w Meksyku jest bezpiecznie, zdecydowanie tak, natomiast trzeba zachować środki bezpieczeństwa. Skoro Belize jest traktowane jako jeden z karaibskich krajów, to tutaj się pije rum. A chłopaki w restauracji nie oszczędzają rumu. Połowa tej szklanki to był rum. Właśnie wracamy na nasz kemping po odwiedzeniu przepysznego homara. Takie mamy przemyślenia na temat miasta. Miasteczka w zasadzie Hopkins w Belize. Że ma niesamowicie fajny klimat. Jeździć na motorze! A na ten klimat składają się przede wszystkim dwie rzeczy. Jedna z nich to fakt, że wszystko zorganizowane jest wokół jednej ulicy, która idzie wzdłuż Morza Karaibskiego. A druga rzecz to to, że głównym środkiem transportu jest tutaj po prostu rower. I mieszkający tutaj Afroamerykanie zdecydowanie czują klimat karaibski i muzykę reggae. I wszystkie bieżące sprawy codzienne załatwiają właśnie na rowerze. Niesamowite, spokojne miasteczko, które wszystkim polecamy. Mało turystyczny kierunek, który mało kto odwiedza, a zdecydowanie warto.